Ahoj moi drodzy kapitanowie, witam was w kolejnym odcinku z serii Bitwy Epickie. No na taką bitwę epicką zaprasza was kapitan i to jest właśnie pytanie, czy to jest killer? Czy to nie jest killer? Bo killerów niby było dwóch, a ja znam jednego killera, którego za chwilę zobaczycie w akcji. Kapitan płynie tutaj na druidzie, zatapia aż 8 okrętów, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali. No i moi drodzy, no naprawdę bitwa jest elegancka. Polecam do pooglądania. Kapitan w międzyczasie, w trakcie filmu pokazuje, jak ma zrobionego swojego kapitana na tym okręcie oraz sam niszczyciel. Także moi drodzy, zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, z którego dowiecie się, jakie okręty mamy w testach. No i na razie, jak widzicie, robię powtórki waszych bitew. No i nie zapomnijcie zajrzeć na mój kanał na Twitch. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja was serdecznie zapraszam do oglądania naprawdę przepięknej bitwy. Jest w tej chwili hydrosonda, pokazuje się Daring, niszczyciel za wyspą stoi. Mamy również pancernika Yamato. No i słuchajcie, mamy tutaj kapitana Mashido z kapitanem Olszewa. I to oni będą, moi drodzy, tutaj próbowali coś ugrać, zatopić te okręty, ale jeszcze oprócz tego pancernika, gdzieś tu jeszcze widziałem Brisbane'a bardzo blisko. No i zobaczcie, no troszeczkę tutaj kolega z drużyny kapitana Mashido, no troszeczkę tutaj wyszedł za bardzo i został ukarany, został zatopiony, ale słuchajcie, nic na razie się tutaj nie dzieje, bo jest hydrosonda, tutaj druid dostaje tak tutaj obrażenia jakieś od chyba Hindenburga, tak, to on właśnie jest tutaj. No i trzeba, moi drodzy, się ewakuować, tak. Zobaczcie na minimapę. U nas jest krążownik uciekający, jest to krążownik Brisbane i on tutaj niestety nie pomoże w niczym naszemu kapitanowi na druidzie, na niszczycielu druid. Niestety. No i teraz zobaczmy. No kapitan jednak podchodzi pod tego Neptuna. Ależ on to jest odważny. No i będzie teraz... Patrzcie co on robi. Ależ te cytadele w tego Neptuna wchodzą. No patrzcie się co się dzieje. I był sobie Neptun, tak jest. I mamy troszeczkę tych cytadel. Tak jest, delikatnie, powoli, z gracją. Kapitan tutaj płynie, nie pozwolił nikomu dać strzału do tego Neptuna. Ten Neptun był jego i tutaj kapitan trafia 8 razy w cytadelę, zadając 44 354 damage'u. No i teraz czekamy po drugiej stronie tej oto wyspy, gdzieś znajduje się niszczyciel Daring. Jest Yamato. Ten Hindenburg za wszelką cenę chce trafić druida. No w tej bitwie tutaj to druid chyba będzie najgorsze zło, jakie może być. Zobaczcie, gdzie się schował niszczyciel Daring. Jest ten niszczyciel, zobaczcie. On nie będzie miał szans z naszym druidem, zobaczcie. No, troszeczkę w tym momencie znika. Chował się w zasłonę dymną, wypuścił torpedy w kierunku krążownika Brisbane. Drużyna przeciwna objęła prowadzenie. Tak jest, jak na razie tutaj
Drużyna przeciwna objęła prowadzenie. Kapitan Mashido na druidzie delikatnie podpływa do zasłony dymnej. I mamy tutaj Hindenburga 12 km. W odległości 12 km. No i teraz podpływać czy nie podpływać? Podpływać czy nie podpływać? Oto jest pytanie i pokazuje się ten oto Daring. Zobaczcie, czy będzie tutaj wykonany wyrok na tym niszczycielu. Ach, tam dostał jeszcze jakieś obrażenia. No nie uciekniesz tutaj. Tak jest, zobaczcie. No i niszczyciel jest na dnie. Tak jest. No i co? Mamy tego, słuchajcie, Hindenburga. Jest Hindenburg. No, nasz druid jest troszeczkę już tutaj obity. Trzeba uważać, no bo taka salwa z Hindenburga. Hindenburg tam dostał jakieś potężne obrażenia od jakiegoś okrętu z naszej drużyny. No i teraz kapitan Mashido chyba podziękuje temu kapitanowi na Hindenburgu. Tak jest. Zobaczcie. I tylko przednie działa grają, bo ten okręt posiada tylko przednie działa. I jest zatopienie. Mamy 3 zatopienia na koncie kapitana Mashido, który płynie na niszczycielu 10 poziomu. Jest to druid. Przejęcie punktu Charlie. Tak jest, właśnie tam kapitan pokazał, że za wyspą chyba grają w pokera Montana z Yamato i teraz jest tutaj bardzo mocno ostrzeliwany Jean-Bart. Tak jest, czy uda się jeszcze zatopić tego pancernika? Wchodzą tam pociski bardzo ładnie. No i czy będzie zatopienie? Chyba raczej tak. No, jest zatopienie, główna ofensywa. Tak jest główna ofensywa, mamy tutaj 4. zatopienie. Piękny ten kamuflaż. Zobaczcie. No i jest krążownik Riga. Jest również pancernik Montana. No i akurat wypływa krążownik. Kapitan na druidzie podpływa delikatnie cichaczem do przodu, aby podjąć, podejrzewam, walkę z tym oto krążownikiem. No i mamy, słuchajcie, następnego niszczyciela. Wyświecił właśnie naszego druida. On tutaj artyleryjsko nie będzie miał najmniejszych szans. Zobaczcie. Pięknie to wygląda. Zobaczcie. Nieprzyjacielski niszczyciel nawet nie zdążył dobrze przeładować pocisków. Kapitan Mashido rozgląda się, czy czasami nie wypłynął ten krążownik radziecki. No zobaczcie. Ależ go tutaj podziurawił, i jest, zobaczcie, Montana postawia kropkę nad i, a ten frak miał być już kapitana Mashido. No i Des Moines ostrzeliwuje naszego druida, faktem w ciemno, bo nasz druid znika. Pancernik Montana będzie chciał najprawdopodobniej zaatakować naszego niszczyciela. Chyba tak. On tutaj próbuje ściąć kąt i zobaczmy. Jest obijana Montana bardzo mocno od innych pancerników i nie tylko. Jest Montana. No i teraz zobaczcie, i wszystko w kadłubek. Jest Kraken uwolniony.
I jeszcze zobaczcie, jest krążownik, Rygan pokazuje burtę i teraz to będzie go bolało. Musi go to zaboleć, zobaczcie. Nie zdąży nawet przeładować ten krążownik. Jest zatopiony. Minotaur likwiduje tego oto krążownika. Zobaczcie, ile już kapitanowie z drużyny zielonych zabrało już tutaj okrętów, które mógłby tutaj zatopić kapitan Moshido. Des Moines za górą. Des Moines, moi drodzy, jest tutaj za wyspą. I czy to teraz będzie wyrok na Des Moines? Zbliża się druid, jest coraz bliżej. Ktoś tam strzela do naszego druida. No, próbuje tutaj kapitan przestrzelić się. No, cichutko, teraz cichaczem podpływa. No i podejrzewam, że kapitan na Des Moines już ma pełne portki, zobaczcie. Nawet nie zdaje sobie sprawy, czego w tej chwili czeka mu obrócone wieże w prawą stronę. Z jego lewej strony wypływa kapitan Moshido. I to on, zobaczcie, cytadela. Jedna, druga, trzecia. Zobaczcie, ależ tu siada czwarta. No nie miał szans. No nie miał szans ten krążownik. No niemożliwe. No niestety. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. No jeszcze pokazuje się Yamato. Ja myślę, że tutaj kapitan na druidzie zakończy tutaj żywot tego pancernika. Jeszcze gdzieś jest. No, pokazał się, zobaczcie. Jest zatopiony. Skoordynowany atak. Wrogi pancernik posłany na dno. No i jeszcze gdzie jest tutaj łódź podwodna? Szukajmy tej łodzi podwodnej. Gdzie ta łódź podwodna będzie? Oj, tam Yamato dostał torpedy. I torpedy dostał właśnie od łodzi podwodnej. No i niestety Yamato żegnamy, ale jeszcze kapitan Moshido płynie w kierunku, podejrzanym kierunku, gdzie może znajdować się właśnie ten oto łódź podwodna. No życzmy szczęścia kapitanowi Moshido. Czy udaje mu się znaleźć i zatopić jeszcze jeden okręt? Jest ten jeden jedyny, jest wyświecenie. No i teraz. No, znika. Albo uciekł pod wodę, albo schował się za wyspę. Nie takie numery z kapitanem Moshido. Ups, i zobaczcie. Jest i tutaj właśnie. I pokazał się, słuchajcie, jest na powierzchni oceanu. No i teraz czekamy, co tutaj wykombinuje kapitan Moshido. On nie widzi w tej chwili druida. Druid wycofuje się. No i w tym momencie Gato wie, gdzie jest druid. Czy uda się zatopić tego druida? Ale chyba raczej nie, bo już idą, zobaczcie, bomby głębinowe. On ma zrzut właśnie
z tyłu tych bomb głębinowych, jeżeli wpadnie, no tak jest, on już musi zejść na dno. No niemożliwe. Brawo, brawo, brawo.